Przezroczysty system do zabezpieczania betonu. Na filmie przedstawiamy system przezroczystych żywic, który charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną i chemiczną. Dzięki grubym warstwom system zalewa i niweluje nierówności w betonie. Uzyskiwany efekt głębi na posadzce tworzy bardzo estetyczne, ciekawe wykończenie. Może być stosowany w miejscach intensywnie używanych, np. w biurach lub restauracjach. Grubą powłokę uzyskujemy stosując grunt epoksydowy Dominator 3034. Wykończenie lakierem poliuretanowym Hydrograf HP pozwala uzyskać nawierzchnię bardzo odporną zarówno mechanicznie, jak i chemicznie. Dodatkowo lakier ten w możliwie maksymalny sposób ogranicza negatywny wpływ promieni UV. Produkt dostępny jest w 3 stopniach połyskliwości, dzięki czemu możemy cieszyć się posadzką w macie, satynie lub jak w przypadku naszego biura, w połysku. Na filmie przedstawiamy kolejne etapy aplikacji grubopowłokowego systemu przezroczystych żywic przeznaczonych do zabezpieczania intensywnie używanej posadzki betonowej, czyli przygotowanie podłoża, aplikacja żywicy gruntującej Dominator 3034, aplikacja lakieru poliuretanowego Hydrograf HP, uwagi techniczne. Przygotowanie podłoża, szlifowanie. Rozpoczynamy od dokładnego szlifowania, dzięki któremu usuwamy mleczko cementowe, wszelkie zabrudzenia oraz otwieramy pory w posadzce. Szczególnie w przypadku przezroczystej powłoki żywicznej nie możemy pozostawić na posadzce nieestetycznych plam po farbie czy też gładzi szpachlowej. Do usuwania zabrudzeń oraz pozostałości po wcześniejszych pracach, np. po szpachlowaniu ścian, mogą posłużyć takie narzędzia jak skrobak czy szlifierka kątowa z tarczą diamentową. Przystępujemy do szlifowania. Zalecamy użycie szlifierki wyposażonej w głowicę do szlifowania betonu lub filcową przystawkę z papierem ściernym. Często zdarza się, że beton wymaga mocnego szlifowania. Wtedy konieczne jest użycie głowicy z tarczami diamentowymi. Następnie powierzchnię należy odpylić. Przed aplikacją żywicy gruntującej Dominator 3034 podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i stabilne. Wypełnianie ubytków. Po wyszlifowaniu i odpyleniu na posadzce często można dostrzec wcześniej niezauważalne defekty, takie jak pęknięcia czy ubytki w betonie. Większość z tych niedoskonałości jest niwelowana przez 2 grube warstwy gruntu, ale te największe należy naprawić. Do tego celu używamy żywicy Dominator 3034 oraz masy uzyskanej z wymieszania Dominator 3034 z piaskiem kwarcowym lub mączką kwarcową. W pierwszej kolejności mieszamy niewielką ilość żywicy, aby miejscowo zagruntować ubytki. Grunt nakładamy za pomocą pędzla, co umożliwi łatwiejszą penetrację trudno dostępnych miejsc. Kolejnym etapem naprawy jest zaszpachlowanie pęknięć i ubytków. Aby uzyskać odpowiednią konsystencję masy naprawczej, mieszamy 2 składniki gruntu, a następnie powoli dodajemy mączkę lub piasek kwarcowy do momentu, aż mieszanina uzyska gęstość łatwej do nakładania szpachli. Należy pamiętać, że każda posadzka jest inna, dlatego konsystencję masy należy dostosować do własnych potrzeb. Aplikacja żywicy gruntującej. Na odpowiednio przygotowane podłoże można zastosować grunt. Dominator 3034 to produkt dwuskładnikowy. W związku z tym, bezpośrednio przed aplikacją należy połączyć oba składniki produktu. Aktywator powoli dodajemy do bazy i dokładnie mieszamy. Należy mieszać przy pomocy mieszadła mechanicznego przez 3 do 5 minut. Wiertarka powinna być ustawiona na wolne obroty, aby nie napowietrzyć żywicy.
Czas stosowania Dominator 30-34 po wymieszaniu dwóch składników to 25 minut. Warto więc pomyśleć o podzieleniu opakowań na mniejsze porcje, aby uniknąć straty w materiale. Dominator 30-34 najlepiej aplikować za pomocą wałka. Istnieje także możliwość aplikacji za pomocą gładkiej gumowej szpachli wielkopowierzchniowej. Grunt nakładamy w grubych warstwach. Uwaga! Zalecamy nie przekraczać zużycia 300 g na metr kwadratowy w jednej warstwie. Przy grubszych powłokach mogą powstać drobne pęcherzyki. Drugą warstwę gruntu nakładamy po minimum 24, ale przed upływem 48 godzin po aplikacji pierwszej warstwy. Przed aplikacją drugiej warstwy gruntu, dla najlepszego efektu estetycznego, ponownie szlifujemy posadzkę. Przy drugiej warstwie postępujemy dokładnie tak samo jak przy aplikacji pierwszej. Pamiętajmy, że po wymieszaniu obu składników czas stosowania to zaledwie 25 minut. W przypadku równo i gładko wylanych betonów z reguły dwie warstwy gruntu Dominator 30-34 umożliwiają stworzenie jednolitej, szklistej powłoki. W przypadku naszego biura efekt po dwóch warstwach jest satysfakcjonujący. Przechodzimy do aplikacji lakieru poliuretanowego. Aplikacja lakieru poliuretanowego Hydrograf HP. Aplikacja lakieru powinna odbywać się po minimum 24 godzinach, ale przed upływem 48 godzin po nałożeniu ostatniej warstwy podkładu. Hydrograf HP to również produkt dwuskładnikowy. Aktywator należy powoli dodać do bazy. Mieszać mechanicznie, wiertarką wyposażoną w mieszadło do farb. Czas mieszania to 3 do 5 minut dla 5-litrowego opakowania. Po zmieszaniu czekamy około 5 do 10 minut w celu pozbycia się pęcherzy powietrza. Czas stosowania po wymieszaniu to 2 godziny. Po tym czasie hydrograf nie nadaje się do użycia. Warto więc pomyśleć o podzieleniu puszki na mniejsze porcje, aby uniknąć strat w materiale. Zalecana wydajność produktu to 8 m2 z litra. Aplikacji można dokonać za pomocą wałka, pędzla lub natrysku. Zdecydowaliśmy się na ręczny natrysk hydrodynamiczny Graco Ultra Max. To drobne urządzenie bardzo ułatwia aplikację w grubych powłokach. Stosowanie się do zalecanej wydajności 8 m2 z litra jest ważne, aby uzyskać najlepszy efekt estetyczny. Aplikacja cieńszych warstw może doprowadzić do zbyt szybkiego wysychania i powstawania smug na posadzce. Nadmiernie grube warstwy mogą powodować tworzenie się pęcherzyków gazu w powłoce. Hydrograf HP aplikujemy w 2 warstwach. Aplikacja drugiej powłoki jest analogiczna do pierwszej. Drugą warstwę Hydrograf HP nakładamy po minimum 8, a maksimum 24 godzinach po aplikacji pierwszej warstwy. Posadzka gotowa. Jeżeli efekt się podoba, to sugerujemy, aby zapoznać się z uwagami technicznymi. Uwagi techniczne. Czas schnięcia i użytkowanie. Po upływie 24 godzin od aplikacji ostatniej warstwy
Powłoka jest odporna na lekki ruch pieszy. Po 72 godzinach żywica uzyskuje pełną odporność mechaniczną. Pełną odporność chemiczną uzyskujemy po 7 dniach. Po tym czasie możemy posadzkę zmywać wodą i stosować środki czyszczące. Kwestia bezbarwności. Przedstawiony system jest przezroczysty. Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, w zależności od między innymi chłonności posadzki betonowej, jej wygląd może się różnić przed i po aplikacji powłok żywicznych. W naszym biurze mieliśmy 2 wylewki betonowe, które przed aplikacją powłok były dość podobne wizualnie. Po aplikacji gruntu uzyskaliśmy efekt tzw. wilgotnego betonu. Co ciekawe, jedna z 2 wylewek znacznie bardziej zmieniła kolor niż druga. Przedstawiony system jest przezroczysty, lecz nie w pełni bezbarwny. Grunt epoksydowy tworzy lekko piwną powłokę. Dodatkowo, w długim okresie żywice epoksydowe mają tendencję do żółknięcia. Ograniczamy to znacznie, stosując wykończenie lakierem poliuretanowym Hydrograf HP z filtrami UV. Ponieważ zastosowaliśmy 2 grube warstwy Hydrograf HP, nie spodziewamy się widocznego żółknięcia posadzki. Posadzkę wykonaliśmy w grudniu 2018 roku. Damy znać, jak się sprawa ma po kilku latach. Całkowicie bezbarwne i nieżółknące wykończenie można uzyskać stosując poliuretany alifatyczne bezpośrednio na podłoża mineralne. W przypadku naszych produktów byłaby to aplikacja lakieru Hydrograf HP bezpośrednio na podłoże betonowe. System taki posiada jednak mniejszą grubość i odporność mechaniczną. Może być odpowiedni do stosowania na posadzkach rzadziej używanych, np. w domu. Kwestia połysku. Na filmie użyliśmy Hydrograf HP w połysku. Lakier ten jest dostępny również w satynowym i matowym wykończeniu. Jednak z doświadczenia zalecamy połysk ze względu na jego 2 zalety. Łatwość utrzymania czystości. Połysk jest najlepiej zmywalny, co jest bardzo ważne w przypadku posadzek. Przy okazji warto także pamiętać, że choć stosujemy bardzo mocny bezbarwny system, to i tak wszelkie posadzki żywiczne w długim okresie będą tracić połysk. Łatwiejsza aplikacja. Drugą przewagą lakieru Hydrograf HP w połysku jest łatwiejsza aplikacja. Satynowe, wodne lakiery poliuretanowe mają tendencję do pozostawiania smug, przez co nakładanie Hydrograf HP w satynie wymaga dużo więcej doświadczenia. Warunki aplikacji. Celem uzyskania estetycznego wykończenia, uniknięcia smug, należy umożliwić produktom powolne wysychanie. Należy unikać aplikacji w warunkach szybkiego schnięcia, temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza, wiatru lub przeciągu, niskiej wilgotności poniżej 50%. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.